Dzień dobry, z tej strony Paweł Jerzewski. Witam Was serdecznie ze słonecznej Austrii. Mam nadzieję, że mnie dzisiaj dobrze słychać. Troszeczkę trema, bo sam dzisiaj występuję. Natomiast jeżeli na koniec okaże się, że pojawi się około 200 lajków, to mam dla Was niespodziankę, mały prezent, a mianowicie pojawi się informacja na temat wypowiedzi Dimy Miedwiediewa. A więc myślę, że warto słuchać i oglądać. Żeby nie przedłużać, przechodzimy do pierwszych informacji. Słuchajcie, mamy info dotyczące Kazachstanu, który planuje ustanowić bezpośredni eksport do krajów Zatoki Perskiej z pominięciem Rosji. Rząd Kazachstanu ogłosił zamiar utworzenia spółki joint venture z Abu Dhabi Ports w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednocześnie zamierza stworzyć krótszą i bezpośrednią trasę dostawy kazachskich ładunków eksportowych na rynki Zatoki Perskiej, Bliskiego Wschodu, Pakistanu, Indii i wybrzeża Afryki Wschodniej. Według służb prasowych rządu Kazachstanu podczas ostatniego spotkania przedstawicieli rządów i biznesu strony omówiły opcję dostawy towarów przez Morze Kaspijskie do Iranu z możliwością dalszego tranzytu do krajów Zatoki Perskiej. Według służb prasowych portami bazowymi będzie kazachski Kuryk i arabskie Kalifa. Te dwa porty zostaną połączone z całą niezbędną infrastrukturą i wyposażone w sprzęt. Głównym celem trasy będzie dostawa towarów z kazachskiego portu Kuryk do krajów Zatoki Perskiej przez irańskie porty Amirabad, Bandar Abbas. Możliwość towarów tą drogą dalej do krajów europejskich nie jest wykluczona. Abu Dhabi Ports Group jest operatorem portowym, przemysłowym, logistycznym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jedną z największych spółek holdingowych w regionie, z szerokim portfolio dużych przedsiębiorstw, zarządza 10 portami, terminalami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Można powiedzieć, że to jest monopolista, jeżeli chodzi o Zjednoczone Emiraty Arabskie. Następna informacja, słuchajcie, wydaje mi się, że bardzo ciekawa, o tym wielokrotnie mówiliśmy. I to jest informacja, która pochodzi z RIA Nowosti. A o co chodzi? Rosja spadła na 5. miejsce pod względem złota i rezerw walutowych. Straciła ją na rzecz Indii, czyli tutaj Indie skoczyły na 4. miejsce w światowym rankingu pod względem aktywów międzynarodowych. Według agencji RIA Nowosti w maju rosyjskie rezerwy złota i walut obcych zmniejszyły się o 12 miliardów dolarów do 580 miliardów dolarów. O rzeczywistych rezerwach dostępnych mówiłem w sobotę, tak? Wynoszą one, tak mniej więcej mówimy o tych dostępnych, którymi Rosjanie mogą obracać, to jest około 70 miliardów, z czego waluty, w tym momencie tylko yuan, bo innych walut teoretycznie Rosjanie nie posiadają, to jest 39 miliardów dolarów, a są też szacunki, że tych juanów jest mniej. Rosja i Indie konkurowały ze sobą pod względem aktywów międzynarodowych od 2015 roku, pisze agencja. W tym roku rezerwy obu krajów zbliżyły się tak bardzo, jak jest to możliwe. W 2021 już Indie wyprzedziły Rosję, natomiast w 2022 dzięki doskonałym danym i doskonałym wpływom, jeżeli chodzi o sprzedaż ropy i gazu, Rosja wyparła na krótko Indię i zajęła 4. miejsce. Jak wygląda cały ranking? No słuchajcie, na 1. miejscu oczywiście Chiny. A tutaj wartość jest imponująca, 3,371 bilionów dolarów. Na 2. miejscu, to może być dla niektórych zaskoczenie, Japonia 1,25, na 3. Szwajcaria 886, na następnych miejscach znajduje się również Arabia Saudyjska 442, Hongkong 421, Korea Południowa 420, Brazylia 345. Na 10. miejscu znajduje się Singapur z 325 miliardami. Jeżeli by uwzględnić realne rezerwy, które Rosja w tym momencie ma dostępne, prawdopodobnie nie zmieściłaby się w pierwszej 20.
Cześć Mateusz, widzę, że jesteś z nami tekstowo, miło. Następnym tematem są rekordowe zadłużenia regionów. O tym też wielokrotnie sobie mówiliśmy na różnego rodzaju live'ach. A mianowicie mamy dane najnowsze rosyjskiego Ministerstwa Finansów, które podaje, że w 2022 zadłużenie regionów wzrosło prawie o 13% o 314 miliardów rubli, a do lipca 2023 roku o następne 10%, 238 miliardów rubli. W 2022 centralny rząd pomógł regionom spłacić długi z tytułu obligacji i pożyczek bankowych, ale proces zastępowania długu komercyjnego długiem budżetowym napędzał uruchomienie kolejnych wielu regionalnych programów pożyczkowych. Są to pożyczki głównie infrastrukturalne, specjalne pożyczki skarbowe itd. Ministerstwo Finansów wielokrotnie ostrzegało przed ryzykiem zadłużenia regionów, obawiając się, że pożyczki infrastrukturalne w bilionach wolumenów mogą doprowadzić do tego, że regiony nie będą w stanie pożyczać na swoje zwykłe wydatki budżetowe. Jeżeli na początku 2022 roku kredyty budżetowe wynosiły 1,4 biliona rubli, czyli 50% całkowitego zadłużenia, to już w styczniu 2023 było to 2 biliony rubli, ponad 70% zadłużenia, a do lipca 2,3 biliona rubli. I tutaj powstaje pewien problem, dlatego że w 2023 roku rząd centralny nie będzie w stanie spłacić tych długów regionów, chyba że, i to jest najbardziej prawdopodobnie, uruchomi jeszcze bardziej prasę drukarską. Punkt 4. Europejskie firmy od 2022 roku straciły i wycofały z Rosji ponad 100 miliardów euro. I tak podają rosyjskie media. Bezpośrednie straty europejskich firm związanych z działalnością Federacji Rosyjskiej wyniosły od początku konfliktu, czyli od zeszłego roku, co najmniej 100 miliardów euro. Wyliczył tak Financial Times. Największe straty poniosły koncerny naftowe i gazowe. Najwięcej straciły firmy z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Z 600 europejskich firm 176 stanęło w obliczu utraty wartości aktywów, opłat kursowych, kosztów związanych ze sprzedażą, zamknięciem, redukcją zatrudnienia itd. Wzrost kosztów energii i innych produktów. Przypomnijmy, że według Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej ponad połowa firm należących do firm europejskich nadal działa w Rosji, przy czym część z nich zmniejszyła swoje zaangażowanie i jest w trakcie wychodzenia z Federacji Rosyjskiej. Które branże zostały najbardziej dotknięte? Oczywiście przemysł naftowy i gazowy, tutaj mamy potentatów takich jak BP, Shell, Total Energies, poniosły straty 40,6, a więc jak widzicie to prawie jest połowa tych strat. Sektor finansowy, w tym banki, ubezpieczenia i inwestycje 17,5 miliarda euro, usługi komunalne 15 miliardów euro, przemysł, w tym głównie motoryzacja 14 miliardów euro. Jak wynika z harmonogramu, najbardziej ucierpiały firmy brytyjskie, tracąc ponad 30 miliardów, na drugim miejscu Niemcy i Francja, które straciły ponad 20 miliardów. W pierwszej dziesiątce są Włochy, Irlandia, Dania, Finlandia, Belgia, Szwajcaria i Holandia. Polska jest w pierwszej 20. I teraz słuchajcie, dosyć nietypowy punkt, a mianowicie dane na temat nie Rosji, ale dotyczące w pewien sposób Rosji, czyli spadek importu w Stanach Zjednoczonych z Chin. Import USA z Chin spadł o 24% w ciągu pierwszych 5 miesięcy w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku. Ponieważ amerykańskie firmy starają się zmniejszyć swoją zależność od chińskich dostawców. Donosi o tym Washington Post. Według gazety amerykańskie cła na około 2/3 chińskich towarów wprowadzone z administracji Donalda Trumpa doprowadziły do zmniejszenia nowych zamówień. Ponadto rosnące płace chińskich pracowników fabryk podważają jedną z przewag konkurencyjnych Chin.
Więzi handlowe między Waszyngtonem a Pekinem zostały również słodzone przez chińskie restrykcje wobec prywatnych firm i ostrożne podejście Pekinu do administracji Joe Bidena. Dziś głównym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych nie są Chiny, a Meksyk. Ponadto Wietnam, Tajlandia stają się na tyle atrakcyjne dla firm amerykańskich, które chcą zdywersyfikować swoją działalność poza Chinami, pozostając jednocześnie w regionie azjatyckim. Indie również przyciągają uwagę amerykańskich producentów, takich jak Apple, który planuje zwiększyć tam produkcję iPhone'ów. Mimo to Chiny nadal pozostają globalnym producentem odpowiadającym za 1/3 globalnej wartości dodanej produkcji. Przypominamy, że Stany Zjednoczone to jest około 17-18% i USA zajmuje tutaj drugie miejsce. Następna wiadomość, słuchajcie, część z Was już ją słyszała. Północno-koreańscy hakerzy przez 5 miesięcy kradli dane z czołowego rosyjskiego producenta rakiet. Podczas ostatniej wizyty w Korei Północnej rosyjskiemu ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu zaprezentowano międzykontynentalne pociski balistyczne. Według źródeł Associated Press północno-koreańscy hakerzy mogli wykraść część informacji dotyczących produkcji tych pocisków od rosyjskich firm Maszynostronia. Dwie grupy cyberszpiegów związanych z Koreą Północną uzyskały dostęp do systemów informatycznych pod koniec 2021 roku i utrzymywały przez około 5 miesięcy. Reuters potwierdza, że dane na temat włamania są autentyczne, a ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Tom Higel Sentinel-1 odkrył ten atak. Hakerzy mieli dostęp do poczty elektronicznej, mogli przenosić się między sieciami organizacji, zdobyli informacje o pociskach. Nie oznacza to, że Korea Północna od razu będzie posiadać zdolność do ich produkcji. Markus Schiller, europejski ekspert do rakiet, twierdzi, że plany to jedno, a budowa to drugie. Naukowcy z Korei Północnej prawdopodobnie byli bardziej zainteresowani informacjami o paliwie do rakiet. Tego rodzaju dane mogą przynieść im korzyści, zwłaszcza, że już wcześniej zwiększono mobilność rakiet przez tankowanie w fabrykach. Warto wspomnieć, że Korea Północna pracuje nad pociskami zdolnymi do osiągnięcia Stanów Zjednoczonych i kontynuuje rozwijanie broni nuklearnej. Przypomnijmy, że Maszynostronia produkuje różne międzykontynentalne pociski balistyczne dla Rosji. Bardzo sympatyczne te przyjaźnie Federacji Rosyjskiej z innymi narodami. Każdy każdego okrada i okłamuje. To Mateusz pisał, to nie ja. To na pewno zwiększa zaufanie każdej ze stron i pozwala budować długofalowe relacje. Słuchajcie, no tak to wygląda i zmieściliśmy się w 13 minutach. Spojrzę sobie, jakie tutaj macie pytania. Mamy w tym momencie ponad 500 oglądających. Zobaczymy, jak stoimy z lajkami. Czy mamy tych lajków 200, żebym mógł... O, widzę, że już mamy pod 300. A więc istnieje szansa, że przeczytamy najnowszą wypowiedź Dimy. A jest ona oczywiście pisana z samego rana i brzmi następująco. Ja sobie tylko muszę ją odnaleźć. Oczywiście tutaj niezawodna komsomolska prawda podaje tą wypowiedź, jak zwykle, jako pierwsza. Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew, komentując 15. rocznicę gruzińskiej agresji w Osetii Południowej, ogłosił gotowość rosyjskich sił zbrojnych do wypełnienia zadań specjalnych operacji wojskowej i stłumienie wroga. Tak jak to było 15 lat temu, czyli 8 sierpnia 2008 roku. Miedwiediew na swoim kanale Telegram przypomniał, jak dokładnie Rosja ostro odparła agresora, który zaatakował Osetię. No i teraz cytuję. Za idiotą Saakaszwilim stał kolektywny Zachód, który nawet wtedy starał się wstrząsnąć sytuacją w bezpośrednim sąsiedztwie granic Rosji.
napisał przewodniczący Rady Bezpieczeństwa, zauważając, że siły zbrojne Federacji Rosyjskiej surowo ukarały szalejących nacjonalistów w ciągu 5 dni. Według Miedwiediewa 15 lat temu Stanom Zjednoczonym i ich wasalom brakowało doświadczenia. Dziś ponownie rozpętali konflikt cudzymi rękami, próbując zetrzeć Rosję z powierzchni ziemi. Cały system NATO niemal otwarcie walczy przeciwko nam. Mamy jednak wystarczająco dużo sił, aby rozwiązać wszystkie zadania specjalnej operacji wojskowej. Podobnie jak w sierpniu 2008 roku, nasi wrogowie zostaną zmiażdżeni, a Rosja osiągnie pokój na własnych warunkach, powiedział Miedwiediew, dodając, że Rosja wygra. I tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze informacje. I jeszcze króciutko o kącik walut. Jeżeli chodzi o wczorajszy dzień, mieliśmy umocnienie się euro w stosunku do dolara i również na rosyjskiej giełdzie euro się umocniło w stosunku do rubla, natomiast nie widzieliśmy jakichś większych wahań. Oprócz tego, że ropa Urals z powrotem spadła poniżej $70. Bardzo ciekawa sytuacja będzie natomiast już niedługo na rosyjskim gazie, o czym wspominaliśmy. Dlaczego? Dlatego, że mamy bardzo wysokie zapełnienie europejskich magazynów i wszystko wskazuje, że na jesieni będziemy mieli nadpodaż gazu w Europie, co może spowodować topnięcie, nie musi, ale może spowodować topnięcie i jeszcze dalsze cen rosyjskiego gazu. Dziękuję, miłego dnia, do usłyszenia, słuchajcie wieczorem. Wieczorem razem z Mateuszem Lechem będziemy przedstawiać nasz kolejny wtorkowy program. Trzymajcie się, cześć. Mi się zrobi. No, fajna, bardzo fajna fryzura. Nagrywasz jeszcze? No właśnie się jeszcze nie skończyło i wszyscy teraz słyszą Ciebie.